Zacznijmy od tego, że dlaczego Madonna jest takim wielkim odkryciem. Wiadomo było w dawnych wiekach, że istniała taka rzeźba ufundowana przez jakąś nieznaną księżnę cieszyńską i rzeźba ta znajdowała się na początku przed zamkiem, a w 1848 roku została przeniesiona na Stary Targ. I została przeniesiona na dawny zbiornik wodny, na taką studnię jak podobną, załóżmy, do Floriana na rynku głównym. I tam dokonano poświęcenia tego i wszyscy wiedzieli, w prasie ukazał się ówczesnej taki dokładny opis, kto uczestniczył, dlaczego ona jest taka zacna, że służyła w czasach najgorszych okresów, które były ciężkie dla społeczności cieszyńskiej, była jak gdyby takim wotum, pomagała przetrwać i chroniła społeczność przed wszelkim złem. No, ale po połowie XIX wieku o tym zapomniano, ponieważ ustawiono ją niefortunnie na bardzo wysokim cokole i odbiór tej rzeźby jest niekorzystny. Kopia jest zupełnie wierna, absolutnie wierna. I Madonna, która jest w muzeum, to są jak gdyby dwie zupełnie inne rzeźby, a to jest dokładnie to samo. Tutaj mamy przykład jak perspektywa odbioru dzieła sztuki może zmienić jego faktyczny odbiór. Bo dla mnie było zastanawiające, dlaczego w żadnym katalogu, i niemieckie, i międzywojenne spisy zabytków były bardzo szczegółowe. Przecież mamy przed wojną sztuką średniowiecza zajmował się profesor Tadeusz Dobrowolski. Nie wspomina o tej rzeźbie. Następni niemiecko-austriaccy konserwatorzy dzieł sztuki Grundmann i Raschke, którzy potem prowadzili badania w Rotundzie w czasie wojny, to byli konserwatorzy opatrzeni jak gdyby w dziełach sztuki i oni nie zwrócili uwagi, po prostu brzydko mówiąc dali się nabrać na to złudzenie perspektywiczne. Po wojnie również nikt na to nie zwrócił uwagi. Po prostu uważało się, neogotycka z końca XIX wieku, jakieś tam bądź co. I skąd nagle sprawa wybuchła? Ta Madonna była ileś razy malowana, bo niewiele już osób pamięta, że na Starym Targu jeszcze w latach 90. stały takie panie sprzedające, które miały tam jabłuszko, miały jakąś pietruszkę, takie po prostu sprzedawały swoje produkty, ale ponieważ były osobami wierzącymi, bardzo się starały, żeby ta Madonna wyglądała dobrze, więc były kwiatki, były świeczki i co jakiś czas chciały tą Madonnę przemalować, żeby upiększyć ją. Oczywiście to już żeśmy nie chcieli się na to zgadzać, konserwatorzy, no bo ona samo pomalowanie niewiele zmieniało. I koniec lat 1990 akurat prowadzona była bardzo porządna konserwacja elewacji domu, w którym kiedyś znajdował się Kredytbank, a w tej chwili to jest własność dziedzictwa błogosławionego Sarkandra. Tam w tej chwili znajduje się siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. I to były czasy, kiedy dyrektorzy małych oddziałów, nawet bankowych, mieli większe fundusze. Dało się, że tak powiem, namówić pana dyrektora, żeby zasponsorował badania stratigraficzne tej Madonny, która stała jak gdyby przed siedzibą Kredytbanku, więc dyrektorowi też zależało na tym, żeby ta rzeźba wyglądała zacnie, a nie tak bardzo marnie, jak w tym czasie też
koledzy, którzy prowadzili konserwację elewacji, zrobili badania stratigraficzne. To polega na tym, że po prostu zdejmuje się w różnych miejscach niewielkie takie otworki, robi się, żeby dojść do pierwotnej kolorystyki. No i dogrzebali się w kilku tam miejscach złoceń. Zaczęliśmy szukać literatury, znalazłam tą informację z 1948 roku, że w tamtym czasie była już Madonna wykonana, zafundowana przez księżnę cieszyńską. No, piastowie cieszyńscy umarli w 1658 roku, więc można było przypuszczać, że właśnie ostatnia księżna cieszyńska była fundatorką tej Madonny. Mimo, że pewne elementy Madonny są ewidentnie, nawet przy tych przemalowaniach, które tam mamy, są gotyckie. Mają stylizację gotycką, ale gotyk na Śląsku, w całym Dolnym Górnym i Cieszyńskim bardzo długo był stylem, który po prostu podobał się i nawet w XVI-XVII wieku jeszcze pewne elementy stylistyki gotyckiej były do przyjęcia. Także założyliśmy, że to jest XVII wiek. Ostatnia księżna Elżbieta Lukrecja zafundowała. Udało się namówić Urząd Miejski, ówczesny burmistrzów, żeby zasponsorowali konserwację. Madonna pojechała w okolice Lublina do pani Kamińskiej, która jest specjalistką od konserwacji kamienia. No i po zdjęciu 32 warstw różnych przemalowań z różnych okresów ukazała się rzeźba kamienna z śladami spalenizny, z takim mocnym przyczernieniem sadzą. No i pierwsze takie konkluzje, co to jest? Czy możliwe, że to jest gotyckie? Dla mnie od początku było to dość jasne, że jest to rzeźba gotycka z rodziny wykonana przez warsztat parlerowski. Parler to była grupa architektoniczno-budowlano-ciesielsko-rzeźbiarska, która do Pragi na zamówienie ówczesnego króla cesarza Karola IV została zaproszona po to, by wybudować katedrę Świętego Wita. Stało się to w połowie XIV wieku. Cała ta tak zwana strzecha znalazła się w Pradze i zaczęto budować. Ja z okresu studiów pamiętałam różne rzeźby tej strzechy, ponieważ oni w pewnym okresie, rzeźbiarze tej i architekci z tej strzechy rozpierzchli się jak gdyby po Dolnym Śląsku, po Czechach, również do Wiednia trafili i tam tworzyli, jak gdyby robili jakieś fuchy, prawda? I znałam to z wykładów w czasie moich studiów ze sztuki gotyckiej. Podobieństwo naszej Madonny z popiersiem jednej z 4 żon Karola IV, które znajdują się na triforium katedry Świętego Wita, była dla mnie po prostu bezsprzeczna. To uważałam, że to po prostu nie ma na ten temat żadnej dyskusji. To jest ten sam twórca, ten sam warsztat, ta sama ręka. W środowisku cieszyńskim były wahania, raczej nawet takie wymyśliła, nie? Głupoty. Nie jest to możliwe, żeby akurat w Cieszynie tak wybitny o europejskiej skali rzeźbiarz coś wyrzeźbił. Próbowałam
kontaktować się z polskimi środowiskami. No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że bez rezultatu, więc pozostała mi Praga i kontakt z profesorem Iwo Chlobilem, który jest największym europejskim autorytetem, jeśli chodzi o działalność warsztatu parlerowskiego. Profesor, jak zobaczył zdjęcie jeszcze przed pełną konserwacją Madonny, natychmiast był tutaj do 3 dni w Cieszynie. I to, co miałam już taką wstępną moje opracowanie z datowaniem, jak ja to widzę, profesor to potwierdził. Oczywiście taka rzeźba wymaga na tysiące analiz, bo w ogóle to muszę Państwu powiedzieć, że grupa naukowców, która zajmuje się sztuką parlerowską w Europie, to jest grupa wybitnych profesorów, naukowców, którzy co 2 lata spotykają się na konferencjach i, że tak powiem, mielą temat każdej zmiany, jakieś datowania, minimalne, jakieś nowe odkrycia. Więc w tym momencie to był szok, że tego typu wybitna rzeźba parlera może znaleźć się w jakimś tam prowincjonalnym Cieszynku. Profesor pierwszy i drugi raz, jak przyjechał do Cieszyna, miał nadzieję, miał koncepcję, że przemysł, ówczesny książę cieszyński, Przemysław Noszak, już wszystkim nam znany teraz od wielu lat, najwybitniejszy książę cieszyński, który był jak gdyby ministrem spraw zagranicznych na dworze Karola IV, że po prostu zamówił w Pradze rzeźbę i przywiózł ją sobie do Cieszyna, żeby uświetnić swój modernizowany wówczas zamek. Trudno mi było polemizować tak z profesorami, bo to jednak nie ta półka biednego magistra, ale zastanawiało mnie na początku już, jak zaczęliśmy, że tak powiem, nawet transportować, demontować tą rzeźbę, zastanawiało mnie niesamowity ciężar, nie gatunkowy, ale fizyczny ciężar rzeźby, która ma wzrostu 1,32 m, czyli jest troszkę mniejsza od współczesnej średnio wysokiej kobiety. Natomiast z trudem mogą ją podnieść 3 dorośli mężczyźni. Kojarzyły mi się dwa zabytki, które znajdują się w muzeum w Cieszynie, zwłaszcza taki zwornik z nieistniejącego kościoła w Goleszowie, który też jest niewielkim elementem, ale jest potwornie ciężki, trudnym do przemieszczenia. I wydawało mi się, że po prostu to z tego samego źródła pochodzi materiał, surowiec, z którego zostały obie te rzeźby wykonane. Badania takie petrograficzne, czyli składu tego kamienia pokazały, że kamień ma dużą zawartość żelaza, stąd ten duży ciężar. Takie pokłady były już oczywiście nieistniejące od czasów nowożytnych, ale były w okolicach Goleszowa. Takie pokłady były. No i jaka była moja radość, kiedy w którymś kolejnym pobycie pana profesora w Cieszynie pan profesor przywiózł wybitnego znawcę petrografa, czyli znawcę historycznych złóż europejskich, który potwierdził, że Madonna została wykonana z kamienia z okolic Cieszyna, z okolic Goleszowa. No to diametralnie zmieniło w ogóle historię powstania Madonny, prawda? Czyli nie była rzeczą, rzeźbką, którą sobie książę zamówił w Pradze, ale była rzeźbą, którą
wykonał na miejscu artysta europejskiej klasy, czyli książę musiał mieć projekt na jakiś większy zamysł rzeźbiarsko-architektoniczny dotyczący zamku, w którym uczestniczyli pracownicy, rzeźbiarze, architekci właśnie z grupy parlerowskiej. Ja uważałam, że autorem naszej rzeźby, naszej Madonny jest Petr Parler. Oczywiście nie podpisał się, nie mamy żadnych rachunków, których by wynikało, że tak jest. A gotyk w ogóle nam się kojarzy raczej z taką sztuką sakralną, która jest trochę przerysowana, nie ma indywidualnych cech. Natomiast ten wywodzący się ze sztuki antycznej krąg gotycki występujący we Francji, właśnie w południowych Niemczech i ta szkoła parlerowska czerpie w zasadzie z antycznej sztuki, czyli są to proporcje raczej klasyczne, bez takiego jak przypominacie sobie gotyckie Madonny, które stoją w kontrapoście, czyli takie skrzywione, nieraz nienaturalne, z wysokim czołem, troszkę no takie jak gdyby lekko, no nie do końca anatomicznie poprawne. Natomiast drugi krąg, o którym mówię, Francja od antyku, tradycja, Francja, południowe Niemcy, to jest właśnie prawidłowa anatomia. Oczywiście nasza Madonna stoi na lekkim kontrapoście, czyli kontrapost to jest to, że nie stoi na baczność, tylko ma ciężar przesunięty na jedną nogę, prawda? Ale to nie jest tak, że jest zgięta jakoś gigantycznie, tylko jest to po prostu lekko ugięta noga. To wszystko jest takie bardzo naturalne. Twarz Madonny ma cechy ewidentnie portretowe. Trudno powiedzieć w tej chwili, czyją twarz, która z księżniczek mogła być tutaj, że tak powiem, modelem portretowym. No, jest wiele pytań, na które nigdy nie odpowiemy, prawda? Bo oczywista, być może kiedyś znajdzie się w jakichś źródłach jakiś rachunek, jakaś korespondencja, jakaś informacja, że grupa parlerowska przyjechała do Cieszyna, bo książę zaprosił ich po to, żeby przebudowali mu zamek, bo wiadomo, że w połowie XIV wieku książę Noszak zamek zmodernizował w stylu gotyckim, bo i rotunda, i zamek po prostu był przygotowany na wizytę również cesarza Karola IV, który wybierał się do Krakowa na spotkanie z Kazimierzem Wielkim. Ale to wszystko są takie luźne informacje, domysły, być może kiedyś zostaną jakoś tam bardziej sprecyzowane. Pani, czyli mam takie pytanie, to nie największym takim odkryciem to jest to, że to nie jest rzeźba z XVIII wieku, tylko gdzieś datowana na 1370 rok. Około połowy, tak plus minus 1365 do 370. Bo wtedy, trochę wcześniej, przed 1365 rokiem powstały te rzeźby w Triforium. Te 4 żony Karola IV. Są tylko popiersia, natomiast my mamy w całości. Dzień dobry, witamy w Tramwaj Cafe, miejscu wyjątkowym, kawiarni stylizowanej na
stary tramwaj, a bardziej kawiarni, która miała oddawać ducha tramwajowego, bo nie jest repliką, ale jest stylizacją tramwajową. Czy tam się to udało? Sami Państwo ocenicie, przechodząc naszymi 2 wagonami, więc zapraszam do środka. Na ścianach obu wagonów znajdują się widoki, tak zwane przystanki Starego Cieszyna. Tu widzimy ulicę Głęboką, Stary Targ, mijankę na rynku. Po lewej stronie mamy czeską stronę linii tramwajowej. Nadraży i most na Olży. Między wąskimi ścianami naszej kawiarni rozlokowaliśmy miejsca dla pasażerów, ciasne, jak to w tramwaju, ale bardzo wygodne i przytulne, na których można spotkać się i porozmawiać w odpowiedniej bliskości, albo po prostu usiąść i w spokoju popracować. W miejscu, które minęliśmy po prawej stronie, przygotowujemy kawę, ale o tym później. Więc ten wagon pokazuje nam Stary Cieszyn przez szyby wirtualnego wagonu. Natomiast druga sala, do której wchodzimy teraz, jest miejscem troszeczkę innym. Tu organizujemy spotkania kulturalne, koncerty, przedstawienia dla dzieci. Ona również jest okraszona tematycznie przystankami. Zaczęliśmy od Bielskiej, tu one są wymienione wszystkie po kolei, potem Górny Rynek, Stary Targ, Hotel Austria, to już na Głębokiej, Mennicza, to nasz standardowy, bo my jesteśmy na Menniczej 44 w Cieszynie. Później Zamkowa, przejazd przez Olzę na Czechy, Praska, Nadrażni i zajezdnia, która ukryta jest w tej wnęce, znajdująca się po polskiej stronie, kończąca trasę. To mniej więcej tyle o miejscu, natomiast w tej chwili może 2 słowa o tym, jak powstała idea tramwaju. Wszystko wzięło się od tego, że szukając miejsca na siedzibę, dostrzegłem na elewacji tego budynku, czyli dokładnie patrząc z drugiej strony za mną, przód tramwaju. I to zainspirowało mnie do tego, żeby zajrzeć do tego miejsca, które było na wynajem. Wchodząc tu, dostrzegłem to, co Państwo widzicie w tej chwili, czyli te 2 wagony wypełnione przystankami, które widać przez okna jadącego tramwaju. A miejsce, które szukałem, było potrzebne nam na to, żeby gdzieś umieścić redakcję tramwaju cieszyńskiego, który od 3 lat wydajemy. Także pomysł powstał bardzo szybko, gdzieś kreacja zaczęła pracować. Po wejściu okazało się, że miejsce to może być zarówno kawiarnią, jak i redakcją, bo na górze mamy redakcję, w której pracujemy nad miesięcznikiem Tramwaj Cieszyński oraz obsługujemy 2 portale. Portal Gazeta Codzienna oraz tramwajcieszyński.pl. Zapraszamy w takim razie do Cieszyna, do Tramwaj Cafe oraz innych bardzo przyjemnych kawiarni, których w Cieszynie mamy dużo. Jak na małe miasteczko, to jest nas tu sporo, jest bardzo klimatyczna kawiarnia, zresztą niedaleko na ulicy Sejmowej Kornel i Przyjaciele, niedaleko również na Zamkowej jest bardzo sympatyczna z ogródkiem klubo kawiarnia Presso. Wszędzie można wypić dobrą kawę,
wszędzie można spokojnie i sympatycznie w Cieszynie odpocząć. To jest dziennik, najstarszy znany dziennik cieszyński. Jego autorem jest Jan Tilgner, który był burgrabią strumienia Iskoczowa. I dziennik ten dotyczy wydarzeń w strumieniu i okolicy na świecie również i zawiera różne zapiski rodzinne i pochodzi z lat 1580-1674. Zapraszamy w świat starodruków i rękopisów, cennych ksiąg, którymi poszczycić się może biblioteka mieszcząca się przy ulicy Menniczej w Cieszynie, Książnica Cieszyńska. Książnica Cieszyńska jest właściwie młodą biblioteką, ponieważ liczy dopiero 20 lat. Natomiast w jej zbiorach przechowywane są księgozbiory, które były gromadzone na terenie Cieszyna od ponad 200 lat. I najstarszym, najcenniejszym księgozbiorem jest właśnie księgozbiór Leopolda Jana Szersznika, który został oddany miastu Cieszynowi do użytku i szkole, w której Szersznik był prefektem w 1802 roku. Więc to jest taka biblioteka właśnie najstarsza, najcenniejsza, właśnie gromadzona w Cieszynie. Natomiast oprócz tego w skład Książnicy Cieszyńskiej wchodzą również inne księgozbiory historyczne, które tutaj na tym terenie istniały, między innymi Biblioteka Czytelni Ludowej, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a także Biblioteka Dekanatu, która jest w tej chwili w depozycie Książnicy Cieszyńskiej. Ona należy do parafii Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Jest to jeden z najstarszych zabytków piśmiennictwa czeskiego, przekład Biblii na język czeski. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to Nowy Testament pochodzący z 1418 roku oraz część druga Księgi Prorockie Starego Testamentu z 1439 roku. Powstał ten rękopis na Morawach. Wspomnieć należy, że w zbiorach książnicy znajduje się wciąż wiele do odkrycia. Niech świadczy o tym fakt, że dopiero w 2014 roku został zidentyfikowany cenny i rzadki egzemplarz Nowego Testamentu w przekładzie Marcina Lutra z 1522 roku z drzeworytami Lukasa Kranacha Starszego. Przedstawiającą jeźdźców Apokalipsy. To jest najstarszy przekład Biblii na język niemiecki. Właściwie to jest przekład Nowego Testamentu sporządzony przez Marcina Lutra i on jest wydrukowany w 1522 roku w Wittenberdze w drukarni Melchiola Lottera Młodszego. I jest to właśnie słynna Biblia tak zwana wrześniowa, ponieważ została wydana we wrześniu 1522 roku w dosyć wysokim nakładzie, jednak była tak bardzo popularna, ponieważ była właśnie w języku niemieckim, w języku dostępnym dla ludu. W grudniu ukazało się następne jej wydanie zwane Biblią grudniową, czyli po niemiecku Dezemberbibel. Jak wiele skarbów kultury polskiej i europejskiej jest w zbiorach książnicy, można zobaczyć w gmachu biblioteki do 10 kwietnia na wystawie pod tytułem Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Wystawa najstarsze, największe, najcenniejsze prezentuje Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Są to najcenniejsze eksponaty pochodzące z naszej biblioteki i znajduje się tutaj około 100 eksponatów. Eksponaty te były wybierane według takiej formuły, żeby można było przedstawić i wyjść naprzeciw osobom zwiedzającym, którzy bardzo często pytają o to, jakie u nas są najcenniejsze eksponaty, największe, najmniejsze i według takich kategorii te książki były wybierane na wystawę. Kronika Cieszyńska, jej autorem jest Eleazar Tilisz, który był sekretarzem księżnej Katarzyny Sydonii, księżnej cieszyńskiej. On był właśnie prawnikiem, poetą, był powszechnie właśnie znany właśnie dzięki opublikowaniu tej pierwszej historii Śląska Cieszyńskiego, tej pierwszej drukowanej kroniki. Wystawę, właściwie autorem wystawy jest zespół bibliotekarzy z Książnicy Cieszyńskiej. Byli to pracownicy działu zbiorów specjalnych i działu gromadzenia, którzy właśnie wybierali te książki i kwalifikowali do takich kategorii
właśnie określających te zbiory i te kategorie w ilości 10 to są po prostu przymiotniki bądź przysłówki z przedrostkiem naj. Właśnie największe, najcenniejsze, najmniejsze, najrzadsze, najbardziej zaczytane, na przykład jedyne, najrzadsze i tak, w takim kontekście. W zbiorach książnicy znajdują się cenne zapisy nutowe z czasów średniowiecza. No, znajdują się dawne zapisy nutowe, na przykład ta książka, jeden z rękopisów średniowiecznych Książnicy Cieszyńskiej, to jest właśnie graduał maryjny zawierający nuty i zawierający właśnie melodie, które były używane przy odprawianiu przy świętej, w ogóle śpiew liturgiczny. I tam znajduje się między innymi pierwszy zapis nutowy Bogu Rodzicy, rękopiśmienny. Jest największą kategorią są oczywiście książki najstarsze, ponieważ znajdują się tam najstarsze rękopisy, najstarsze druki od XV i XVI wieku przez XVII, XVIII i do wieku XIX, w którym znajdują się właśnie bardzo cenne tutaj dla naszego regionu cieszynalia, najstarsze cieszyńskie druki i również najstarsze cieszyńskie czasopisma. Najstarszy zbiór wykrojów krawiecki jest to księga cieszyńskiego cechu krawców i między innymi tutaj jest otwarta w miejscu, gdzie znajduje się pokrowiec na konia, bo oprócz właśnie tego pokrowca na konia znajdują się tam również wykroje na przykład różnych upiorów damskich. Do cieszynaliów należy też z pewnością najmniejsza książka w zbiorach. To jest właśnie taki miniaturowy modlitewnik należący według tradycji do ostatniej księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji i on jest z końca XV wieku. I zawiera 5 całostronicowych miniatur dotyczących życia Chrystusa. Znajdują się tutaj skarby znacznie nowsze, m.in. rękopis nieoficjalnego hymnu Śląska Cieszyńskiego, pieśni Jana Kubisza "Płyniesz Olzo po dolinie". Tym sposobem dotarliśmy do Teatru imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Ten secesyjny budynek powstał w 1910 roku, choć oczywiście sam pomysł jego budowy pojawił się kilka lat wcześniej, no ale trzeba było zgromadzić na tę budowę fundusze. Projekt teatru wykonali Ferdynand Fellner i Fryderyk Helmer, architekci wiedeńscy. Mówi się często, że teatr w Cieszynie jest stworzony na wzór tego w Wiedniu. Dziś teatr mieści około 600 osób, to jest nieco mniej niż mieścił pierwotnie. Posiada obrotową scenę, no i oczywiście wszystkie elementy, które znajdują się w nowoczesnych teatrach. Co ważne, jest teatrem impresaryjnym. Nie ma stałego zespołu aktorskiego, przyjmuje właściwie tylko wydarzenia, występy gościnne, no i oczywiście organizuje sam z siebie różne projekty edukacyjne, w tym takie dla dzieci i młodzieży. W
Wnętrze teatru znacie doskonale, bo pojawiło się ono w filmie Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że na potrzeby zdjęć wykręcono z widowni teatru imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie wszystkie fotele i zamieniono je na krzesła, które oczywiście odpowiadały realiom filmu. W takim razie spotkajmy się jeszcze raz z Karolem, Morycem i Maksem i odkryjmy razem wnętrze tego przepięknego budynku, skoro nie możemy go odwiedzić osobiście. Karol, ile może być dzisiaj milionów w teatrze? Będzie ze 200. Rzeczywiście pachnie tu milionami. No, raczej cebulą i czosnkiem. Ładny kawałek kobiety z tej cukerowej, co? Uważasz? O, ma śliczne brylanty. Brylanty. Szajnówna ma cały magazyn jubilerski na sobie. Stać ją na 2 sklepy jubilerskie. Zapłaciłem, to się bawię. Karol, Madame Müller nas lornetuje. Aha. Wygląda jak różowa, obskuwana gęś. No, ale ona taksuje się na 50 000 rubli O. rocznie. O, mocna panna, sam puściłbym się w ten interes. Karol, ja bym ją wziął, ona ma w sobie grubego diabła. Jeszcze Dobra, grubszy possak. Panie Borowiec, ja chciałem z panem porozmawiać, jest interes. To nie jest miejsce, jak można. Karol, co ty zgłupiałeś? Na interes jest wszędzie miejsce. Morris, Siadaj. Jak to? Trzeba wiedzieć kim. Ja wiem, że pan jako dyrektor tak wielkiej fabryki nie mógł inaczej mówić. Ale panie Chor, musi pan zrozumieć, że nie może pan działać przeciw interesom tej fabryki. Rozumiem, ale dłużej w Łodzi nie wytrzymam. Co pan zamierza robić? Jeszcze nie wiem. A fabryka pańskiego ojca w Warszawie. To mnie nie interesuje. Pan jesteś wspaniały, Fijo. Nie porównać. Panie Borowiecki! Panie Borowiecki! A? Dobry wieczór, jak się pani bawi? Doskonale, wybornie. A pan? Wybornie doskonale albo doskonale wybornie. Panie Karol, chciałam prosić, aby pan mi dał niektóre polskie książki do czytania, tytuły. Papa mówi, że ja głupia i powinna zająć się tylko gospodarstwem. Ale dlaczego pani tego chce? Po co to pani? A bo chcę. To chyba brat pani powinien mieć jakąś bibliotekę w pałacu. Wilhelm nie lubi książek. On się kiedyś na mnie pogniewał i jak ja byłam z mama w mieście, on mi spalił wszystkie moje książki. Wilhelm nie lubi książki, on jest dobry mąż. Dobrze, przyślę pani tytuły. Pan jest dobry chłopak.
Proszę do nas przyjść. No co? Cały numer mi zepsułaś. Jeszcze lecisz teraz, jeszcze lecisz. Gratuluję pani, gratuluję. Były pani wspaniałe, urocze, naprawdę. Szczerze gratuluję. Taki młody. Nazywam się Max Baum, Piotrkowska 90. Gratuluję, jeszcze raz gratuluję. Pięknie grają, prawda? Tak, po amatorsko. Myślałem, że pani też wystąpi. Bardzo pragnęłam, ale mnie nikt nie zaprosił. A istniał taki projekt, tylko bano się, że pani odmówi. Do domu państwa wstęp tak trudny. Przepraszam. Florciu, ty na mnie patrz. Patrzysz już? No i cóż, że mnie strzyk przyznać rad. Przyznasz to? Ani rusz. Pokój daj żartom tym. Złodzieja wiodę prym. Nie mów nie, nie zamęcza mnie. Florciu, ty pełni me sny. Florciu, ty pełni me sny. Moje serce otęsi, że już żoneczką będziesz mi. Moje serce otęsi. Coś się stało. Patrz po lożach. Masz słowo me i ty mnie kochać masz. Spróbuj nie, znów połączy nas. Maria serca, dzień i noc, jak w dobrym śnie. Florciu, ty, spełnę sny, Florciu, ty, moje serce otęszyni, że już żoneczką będziesz mi. To bawełna. Wełna i inni siedzą spokojnie. Moje serce otęszyni, że już żoneczką będziesz mi. Jak dobry mąż, nikt Małpasów w Odessie klapa. Zaraz dowiem się reszty. nie zamęcza mnie. Spełnę sny, pełni ty, o moje serce otęsi, że moim mężem będziesz ty. Będę wiernym ci wciąż. To się wie, wiernym jak dobry mąż. Niechby nie, więc gdy moją być chcesz, musisz wierną być też. Nie mów nie zamęża mnie. Florciu, ty, pełne sny, Florciu, ty, o moje serce wielki, że moją żonką będziesz mi. Co jest? Wiem wszystko. No mów. Frunkin w Białymstoku. Tak. Lichaczew w Rostowie. Tak. W Odessie Opast. Leżą. Same murowane firmy. Dlaczego? Nie wiem, no. Na ile zaangażowana Łódź? O. Łódź traci 2 miliony. Czujecie, coś traci? Mój ojciec nie ma nic do stracenia oprócz honoru, a tym towarem się w Łodzi nie handluje. Ale dlaczego, no? Otęszyni, że moją żonką będziesz ty. Mayor podobno na całe 100 000 rubli zaangażowany. To mu dobrze zrobi na brzuch. Panie Karolu, kiedy pan nas odwiedzi? Może w najbliższej. Nie wollen
Myślałam, że się o mnie zapomniał. Czy to możliwe? Dla ciebie tak. Ale przyszedłem. Musiałem przyjść. Do teatru. Do ciebie. Tak? Ty nigdy tak do mnie nie mówiłeś. Ale zawsze tego pragnąłem. Mówiliście tam o mnie w krzesłach, prawda? Czułam to. Mówiliśmy o twoich brylantach. Żadna nie ma tak pięknych włodzi, no nie? I o twojej piękności. Żartujesz sobie. Nigdy nie żartuję z tego, co kocham. Karl. Chodź. Chodź, odprowadź mnie do powozu. Tak. Wyjdziemy razem. Choćby na koniec świata.